Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o cudzie, jakiego we wrześniu 1926 roku na Jasnej Górze doświadczył Józef Wałęsa. Dowiecie się, jak go to wszystko odmieniło i co oprócz nazwiska łączyło go z naszym byłym prezydentem Lechem Wałęsą. To historia mocno osadzona w polskiej religijności, przepojonej kultem maryjnym. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Andy Sadanowicz, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz kancelaria prawofilipa.pl. Dochodziło południe 8 września 1926 roku. Wśród tysięcy pielgrzymów podążających do Częstochowy był nikomu nieznany Józef Wałęsa. Tak jak wszyscy pielgrzymi, Józef Wałęsa zamierzał dotrzeć przed oblicze cudownego obrazu jasnogórskiej Maryi. Szedł ze wsi Budy w Wielkopolsce. Miał zaledwie 22 lata i pochodził z bardzo biednej rodziny. Jego rodzicom z trudem udawało się wyżywić gromadkę swoich dzieci z niewielkiego gospodarstwa. Józef Wałęsa był analfabetą, bo nie mógł chodzić do szkoły. Mając kilkanaście lat, uległ wypadkowi, doznając otwartego złamania nogi. Wprawdzie felczer nastawił złamaną kość, ale potem wyszły komplikacje, w rezultacie których kość źle się zrosła, co uniemożliwiało mu normalne chodzenie. Mógł jedynie poruszać się o kulach. Na wsi mówiono, że Józef Wałęsa już nigdy nie odzyska sprawności i tylko Boża opatrzność może to zmienić. Wprawdzie Józef Wałęsa niespecjalnie był religijny, ale postanowił jej zaufać. W jego rodzinnych budach krążyły zresztą opowieści o cudownych uzdrowieniach za sprawą jasnogórskiej Maryi. Jego chłopski pragmatyzm podpowiadał mu, aby wybrać się do jasnogórskiego klasztoru i poprosić jasnogórską Maryję o wstawiennictwo u Boga w sprawie jego kalectwa. Na początku sierpnia 1926 roku, wyposażony w prymitywne kule, wyruszył z Bud wraz z innymi pielgrzymami, aby dotrzeć do Częstochowy. Jego jedynym ekwipunkiem był niewielki tobołek z jedzeniem i medalik na szyi z wizerunkiem Matki Boskiej Królowej Polski, która miała nad nim czuwać podczas tej pielgrzymki. Dotarcie kalekiego Józefa Wałęsy do Częstochowy nie było łatwe. Wymagało sporego wysiłku i hartu ducha. Ale po prawie miesiącu takiego pielgrzymowania Józef Wałęsa dotarł do Częstochowy. Widok jasnogórskiego obrazu Maryi i tysięcy pielgrzymów wprawił go w osłupienie. Miał jednak nadzieję, że jego modlitwy zostaną przez nią wysłuchane i odzyska zdrowie. Jasnogórskie nabożeństwo trwało już prawie 3. godzinę, gdy nagle Józef Wałęsa poczuł w sobie przypływ nadprzyrodzonej mocy. Postanowił stanąć na własnych nogach i udało mu się tego dokonać. Następnie odrzucił od siebie kulę i ryknął na całą świątynię: „Jestem uleczony”. Potem padł krzyżem przed cudownym jasnogórskim obrazem i pogrążył się w żarliwej modlitwie. Zgromadzeni w kościele ludzie zaczęli wówczas wołać: „Cud, cud, cud się wydarzy”. Nastąpiło spore poruszenie. Po zakończeniu mszy Józef Wałęsa wraz ze świadkami jego uzdrowienia udał się w towarzystwie jednego z zakonników do przeora jasnogórskiego klasztoru ojca Piotra Markiewicza. Ten po wysłuchaniu Józefa Wałęsy i świadków sporządził protokół i opatrzył go swoją
pieczęcią. W tym protokole zaświadczał o cudzie, jakiego doznał uzdrowiony Józef Wałęsa. Wieści o tym cudownym uzdrowieniu szybko rozniosły się po całym kraju, wywołując ogromne wrażenie. I równie szybko trafiły do gazet, które opatrzyły je sensacyjnym tytułem „Kolejny cud na Jasnej Górze”. Nic dziwnego, że informacje o cudzie Wałęsy najbardziej przyciągały uwagę ich czytelników. Nawet sprawa dymisji rządu profesora Kazimierza Bartla, który został w trybie pilnym wezwany do Druskiennik, gdzie odpoczywał marszałek Piłsudski, nie była w stanie przykuć takiej uwagi. Endecki tygodnik Podlasiak, komentując to zdarzenie, donosił, że nad Polską czuwa Boża opatrzność, której dowodem jest cud, jakiego doznał Józef Wałęsa. Tygodnik podkreślał, że jest to szczególnie ważne dzisiaj, kiedy chcą nam zabrać naszą wiarę, a komuniści podnoszą swoje plugawe szpony na Kościół. W czasie swojego spotkania z przeorem klasztoru, ojcem Markiewiczem, Józef Wałęsa dostał od niego szkaplerz z wizerunkiem jasnogórskiej pani, z którym postanowił się nigdy nie rozstawać. Gdy wrócił do domu, w jego rodzinnych budach zapanowała wielka radość. Józef Wałęsa mógł wreszcie normalnie funkcjonować i planować, jak ułożyć swoje dalsze życie. Ale Wałęsa stał się już zupełnie innym człowiekiem. Zaczął też myśleć o sprawach wielkich. Los ojczyzny wydawał mu się najważniejszą z nich. Bolszewicka Rosja, drapieżne Niemcy zaczęły mu się mienić jako uosobienie największego zła, jakie zagraża Polsce. Najlepszą receptą na nie miała być zdaniem Józefa Wałęsy głęboka wiara w jasnogórską Maryję, królową narodu. Dzięki jej opiece Polska miała stać się wielką i bogatą, której będą bali się sąsiedzi. Wizje Józefa Wałęsy robiły piorunujące wrażenie na miejscowych. W rezultacie tego zaczęli uważać go za człowieka o nadprzyrodzonej mądrości. Cud Wałęsy dobrze wpisywał się w kult Matki Boskiej Częstochowskiej, czczonej w Polsce jako królowa narodu polskiego. Początki tego kultu sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy to Grzegorz z Sambora nazwał Marię z częstochowskiej ikony Maryją Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tego kultu nastąpiło jednak dopiero w XVII wieku, po obronie Jasnej Góry przed Szwedami, które powszechnie przypisywano wstawiennictwu częstochowskiej Maryi. Wyrazicielem tego przekonania był sam król Jan Kazimierz, który składając śluby 1 kwietnia 1656 roku uznał częstochowską Maryję za królową Polski i polecił Rzeczypospolitą jej szczególnej opiece. Choć ślubowanie Jana Kazimierza w rzeczywistości odbyło się pod obrazem Matki Bożej Łaskawej w Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że miało to miejsce w częstochowskim klasztorze. Koronacja częstochowskiego obrazu papieskimi koronami, której dokonano 8 września 1717 roku, ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Dopiero jednak po odzyskaniu przez Polskę niepodległości polski episkopat formalnie zwrócił się do papieża Benedykta XV o ustanowienie specjalnego święta królowej Polski. I papież przychylił się do tej prośby, ustanawiając dzień 3 maja świętem polskiego Kościoła. Wybór dnia nowego święta umiejętnie nawiązywał do polskiej tradycji demokratycznej, podkreślając nierozerwalną łączność polskiego Kościoła z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą polską konstytucją. W latach 20.
nastąpił wyraźny wzrost liczby pielgrzymów przybywających na Jasną Górę. 8 września 1926 roku w jasnogórskim klasztorze odbywały się uroczystości święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W ich trakcie dokonano symbolicznego aktu poświęcenia narodu polskiego patronce Polski, częstochowskiej Maryi. I dokładnie tamtego dnia Józef Wałęsa doznał cudu i odzyskał zdrowie. Zanim do tego doszło, Józef Wałęsa podczas kazania usłyszał wiele o opiece częstochowskiej Maryi nad Polską. I chyba dlatego troska o Polskę stała się później także jego własną troską. Mało tego, stała się ona też jego towarem eksportowym. Właśnie dlatego Józef Wałęsa wzywał później Polaków do zawierzenia Maryi, która, jak twierdził, może rozwiązać wszystkie problemy Polski i uczynić ją naprawdę silną. Nie jest pewne, czy historia cudu, jakiego doznał w Częstochowie Józef Wałęsa, była znana przywódcy pierwszych wolnych związków zawodowych i prezydentowi niepodległej Polski, Lechowi Wałęsie. Pewne jest tylko to, że podczas strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku Lech Wałęsa stał się samozwańczym liderem rodzącej się wtedy Solidarności, która w 1989 roku doprowadziła do obalenia komunistycznego systemu w kraju. I tak właśnie Lech Wałęsa zapisał się w naszej historii. Ale wtedy, w sierpniu 1980 roku, Lech Wałęsa wpiął do klapy swojej marynarki znaczek z wizerunkiem Matki Boskiej Królowej Polski. Ten znaczek, jak twierdził później Lech Wałęsa, miał być prezentem otrzymanym od pielgrzymów z Częstochowy, poświęconym przez samego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ten symboliczny gest Lecha Wałęsy, przypinającego znaczek Matki Boskiej Częstochowskiej do klapy swojej marynarki, zarejestrowały stacje telewizyjne z całego świata. Dzięki nim mogliśmy też usłyszeć, jak Lech Wałęsa deklarował wówczas, że będzie go zawsze nosił. I bardzo szybko Matka Boska Częstochowska stała się jego znakiem rozpoznawczym. Dla milionów Polaków przywiązanych do maryjnego kultu znaczek w klapie marynarki przywódcy Solidarności był symbolem szczególnego zawierzenia Polski jej patronce częstochowskiej Maryi. Podkreślał także wierność Lecha Wałęsy zasadom wiary, tak samo jak szkaplerz Józefa Wałęsy. Józefa Wałęsę i Lecha Wałęsę łączyło na pewno jedno. Obaj wyrośli w kulturze tradycyjnej chłopskiej religijności, przepojonej kultem maryjnym. Obaj nie zaliczali się w swoich środowiskach do ludzi nazbyt religijnych. Obaj też doznali iluminacji z powodu częstochowskiej Maryi, pod wpływem której postanowili powierzyć jej przyszłość Polski. Obaj też deklarowali, że Polska pod opieką częstochowskiej Maryi stanie się silna i będzie prawdziwym mocarzem narodów. W następnym moim filmie opowiem wam o korzeniach współczesnej Unii Europejskiej. Dowiecie się, że sięgają one czasów hitlerowskiej III Rzeszy. Porównam Unię Europejską, o której marzył Hitler, z tą, w której dzisiaj żyjemy. Zobaczycie, czym się one różnią i jakie są ich podobieństwa. Ten film zatytułowałem „Kto wymyślił Unię Europejską?”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Endy Sadanowicz, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz
kancelaria prawofilipa.pl, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Jan Duda, Andrzej Brzezina oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję.